Czasami trudno się uzbroić. Czasem po prostu opadają ręce i wydaje się niemal niemożliwe, żeby odnaleźć w sobie kolejne pokłady cierpliwości, wytrwałości czy optymizmu. Tak jest teraz, między innymi z moim irlandzkim ogrodem. Nie nadążam z usuwaniem chwastów, nic nie rośnie, a to, co próbuję wykiełkować, dobija pogoda i ślimaki. Ale mam na to sposób. Kiedy czuję, że skrobię po dnie, zmuszam się do tego, żeby zrobić coś dobrego. Coś, co daje komfort. Wiem, że wtedy, z chwili na chwilę, świat wokół wyda się trochę lepszy, jaśniejszy. Wracają siły i trochę buntu, że nie dam się. Zamiast siedzieć sfrustrowana, skupiam się na tym, co mogę i działam. Krok po kroku. Nie wygram z pogodą, chłodem, deszczem. Nie przyspieszę wzrostu moich roślin. Przy obecnej ilości pracy nie dam rady chwastom, ślimakom i ptakom, które przejmują mój irlandzki ogród i niszczą to, co się stara urosnąć. Ale mogę zrobić chociaż trochę, żeby ratować to, co się da i cieszyć się z tego, co jest. Dlatego w chwili bez deszczu wybrałam się na misję ratunkową. Mimo chłodu chwasty rosną na potęgę i duszą wszystko wokół. No i ptaki, a pewnie też lisy kradną owoce. Wyjadły już też wszystkie dojrzewające pomidory z mojego foliaka. Dostały się pewnie przez otwory w dachu i przerwaną folię w drzwiach. Nie jestem zwolenniczką siatkowania drzewek i krzewów. Już kiedyś wyplątywałam ptaka, który dostał się pod taką osłonę. Ale w zeszłym roku moje porzeczki nawet nie zdążyły dojrzeć, a już zniknęły. W tym roku postanowiłam zbudować klatkę. Szczelną, żeby zwierzęta nie wpadły w pułapkę, wchodząc przez szczelinę, a potem nie mogąc znaleźć drogi wyjścia. I zostawię im po zbiorach trochę porzeczek. Po prostu w tym roku chciałabym sama móc ich skosztować i zrobić zapasy soku na zimę. W kącie za foliakiem panoszą się pokrzywy i rozrasta agrest. Wszystko, co tam jest, utrudnia dostęp słońca do rosnących w nim roślin, dlatego postanowiłam zrobić tam porządek. Pomimo pokrzyw sięgających powyżej pasa i sporej ilości robaków i pająków, na pewno ukrytych w zakamarkach palet i składowanych tam narzędzi. Przyznaję, ta wizja przyprawia mnie o gęsią skórkę. Ale grube rękawice i kurtka dodają mi odwagi.
Nadeszła też pora na odlanie ekstraktu ze świerku i dokończenie nalewki. Pachnie jak gin. Ten pierwszy etap możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie. Po zlaniu alkoholu jeszcze zasypałam pędy cukrem, żeby oddały do końca tkwiący w nich aromat. Po kilku dniach mogłam wszystko połączyć. Alkoholowy wyciąg, sok puszczony przez pędy i wcześniej przygotowany syrop z mniszka lekarskiego i kolcolistu. Myślę, że to całkiem interesujące połączenie. Wyszło ostre, słodkie, ciekawe. Ma potencjał. W tym tygodniu zdecydowanie potrzebowałam ciszy. Tak najlepiej odzyskuję energię. Fizyczna, spokojna praca i widoczne efekty mnie uspokajają i dają tak potrzebną perspektywę. Dlatego pozwalam sobie na taką chwilę melancholii. Oczyszczam głowę i robię znowu miejsce na radość z tego, co jest, zamiast smutku z powodu tego, czego nie ma. I teraz znowu jestem. Energia mi wróciła, a dodatkowo mam dla Was zaproszenie.
Mówicie, że lubicie moje filmy, że Was relaksują. Macie też sporo pytań. Dlatego postanowiłam stworzyć stronę internetową, gdzie będę dzielić się większą ilością refleksji, detali z mojej codzienności, przypisami i dobrymi chwilami. Jest też możliwość komentowania. Będzie mi bardzo miło, jeśli mnie tam odwiedzicie i zostaniecie na chwilę w moim świecie pomiędzy.